Cześć, z tej strony Femistrilli. Dzisiaj pokażę wam ciekawą zależność związaną z bossem Eldritch Dragonlord. Jest to drugi boss w questie The Rust of the Graveborn. Ten film nie jest pełnym poradnikiem na tego bossa, lecz wyjaśnieniem mechaniki, dzięki której boss traci punkty życia znacznie szybciej niż normalnie. To, co zobaczycie w tym filmie, najprawdopodobniej wykorzystuje błąd mechaniki gry, dlatego korzystacie z tej metody na własną odpowiedzialność. Jeżeli po aktualizacjach przestanie ona działać, dodam odpowiednią informację w opisie filmu. A więc, zaczynajmy! Najpierw krótko wytłumaczę, na czym polega ta walka, a następnie pokażę wam, jak ustawić smoka i jak kontrolować filary, aby ten efekt działał poprawnie. Podczas walki z Eldritch Dragonem na arenie znajdują się filary, które cały czas się leczą. Naszym zadaniem jest regularnie zbijać im punkty życia, aby utrzymywać je na jak najniższym poziomie. Filary mają 3 formy, zależne od ilości posiadanego zdrowia. Najsłabsza forma to Pulsating Lava. Pośrednią formą jest Eruption, a najsilniejszą i najbardziej problematyczną jest forma Flame Totem. Typ filaru oraz jego aktualna forma wpływają bezpośrednio na odporności bossa. No ale dobra, na czym polega ta metoda? Gdy smok stoi zablokowany w lewym dolnym rogu pomieszczenia, prawe filary będąc na poziomie Pulsating Lava lub Eruption przestają działać poprawnie. Gdy do tego dojdzie, nie otrzymują one obrażeń, a jednocześnie przestają się leczyć. Oznacza to, że 2 filarami po prawej stronie nie musimy się przejmować przez większość walki, ponieważ zostaną one poniekąd zamrożone na tym samym poziomie życia do czasu przejścia bossa do kolejnej fazy. Co ważniejsze, cały czas traktowane są one jako osłabione filary, dzięki czemu boss otrzymuje znacznie większe obrażenia bez konieczności ciągłego pilnowania filarów po prawej stronie. Mówiąc w skrócie, cała metoda polega na tym, aby jak najszybciej ustawić bossa w odpowiednim miejscu, sprawdzić czy totemy leczą się będąc w formie Eruption lub Pulsating Lava, a także nie dopuścić do tego, aby przy przejściu do kolejnej fazy prawe filary zmieniły się w Flame Totemy. Jeżeli to się nie uda, czynność powtarzamy do skutku, pilnując wszystkie totemy na formie Pulsating Lava lub Eruption do czasu wystąpienia błędu. Na ekranie widzicie zaznaczone filary oraz miejsce, w którym ustawiamy bossa. W pierwszej fazie prowadzimy bossa w lewy dolny róg mapy, dokładnie w taki sam sposób jak na załączonym nagraniu. Staramy się zrobić to jak najszybciej jak to tylko możliwe, co pozwoli na szybsze wyłączenie prawych filarów z gry. Gdy smok jest już ustawiony, cała drużyna skupia się na zadawaniu obrażeń w bossa i pilnowaniu lewych filarów tak, aby nie zamieniły się w formę Eruption lub wyżej. Prawe filary kontrolujemy w zależności od fazy walki. W pierwszej fazie trzymamy je najniżej jak się da, najlepiej na poziomie Pulsating Lava. W kolejnych fazach najważniejsze jest to, aby obserwować prawe filary i nie dopuścić do tego, by weszły w formę Flame Totem. Jeżeli już tak się stanie, to w pierwszej kolejności zbija się je do poziomu Eruption. Jeżeli gracie w ekipie z niższymi poziomami, możecie zbijać je aż do momentu, w którym przestaniecie zadawać im obrażenia. Dzięki temu uzyskacie większą pewność, że w trzeciej fazie nie uleczą się do formy Flame Totem. Lewe filary pilnujemy cały czas na jak najniższym poziomie życia. Koniecznie tak, aby pozostawały one w formie Pulsating Lava. Podział zadań najlepiej rozegrać w taki sposób, aby jedna osoba pilnowała górnego lewego filaru i kontrolowała, czy prawe filary nie zmieniają formy, natomiast reszta drużyny skupia się na atakowaniu smoka. Podsumowując, cała ta metoda sprowadza się do 4 rzeczy. Pierwsza, ustawienie smoka w lewym dolnym rogu. Druga, utrzymywania prawych filarów poniżej poziomu Flame Totem. Trzecia, wprowadzanie i wyprowadzanie smoka ponownie, jeżeli filary się leczą, musimy doprowadzić do błędu mechaniki. Oraz czwarta, pilnowania lewych filarów w formie Pulsating Lava. A dokładne omówienie mechanik tego bossa oraz to, co najlepiej na niego działa, pojawi się w osobnym filmie z serii Femlabs. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z serii Femlabs. Zapraszam też na streamy od poniedziałku do piątku od godziny 20, gdzie na żywo gram w Tibię i możecie zobaczyć takie rzeczy w praktyce. Po więcej informacji i zapowiedzi kolejnych materiałów zapraszam również na moje social media. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Natomiast w tle mogliście zobaczyć nagranie z tego bossa, gdzie udało się go nam zrobić w 5 minut. Mimo że błąd w tej ekipie testowaliśmy pierwszy raz, a ja tłumaczyłem wszystko na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.